No, po takiej przerwie wracamy, 3 odcinki, dzisiaj 3 gości, takich można powiedzieć trudnych. Dzisiaj będzie bardziej profesjonalnie może, bo wtedy taki ogląd był tylko, a teraz jakby od szczegółu do ogółu zrobimy. W naszym podcaście wszystko jest przemyślane. Od intro, nad którym siedzieliśmy z Natalią, po nazwę, nad którą myśleliśmy, czyli o reklamie w internecie. Myśleliśmy dla kogo, za ile i że coś trzeciego musi być. I zastanawialiśmy się po co. I mówimy, o właśnie, po co? Dla kogo, za ile i po co? Mamy to. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Zaczęło się od telefonu. Piotrek do mnie zadzwonił i powiedział, że ma taki plan, ma taki projekt. Właściwie tu chodziło o to, żeby odpowiadać na najczęstsze pytania klientów. No, dla mnie to akurat zupełnie inna bajka, bo marketing internetowy to kompletnie nie mój świat, jeszcze wtedy przynajmniej, ale chciałam jak najwięcej się dowiedzieć i stwierdziłam, dobra, spróbujmy, miało być pilotażowo, miało być 10 odcinków, tylko ja i Piotrek, ewentualnie kilkoro gości, a okazało się, że kolokwialnie mówiąc zażarło, zaczęło nam się to coraz bardziej podobać. Cały pomysł współpracy, czyli dwóch prowadzących, Natalii i mnie, też nie jest przypadkowy, bo pomyślałem sobie o tym, że potrzebuję osoby, która ma doświadczenie dziennikarskie, doświadczenie radiowe, można powiedzieć podcastowe, no bo szliśmy bardzo w to, żeby to była taka magia radia, żebyśmy o tym rozmawiali, żeby to było dynamiczne, ale zarazem profesjonalne, więc pomyślałem o Natalii, z którą znam się już długo, bo pracowaliśmy razem w radiu, później byliśmy w telewizji, więc doświadczenie i radiowe, i telewizyjne, i dziennikarskie generalnie ma. Dobra, to zróbmy tak, że to pierwsze pytanie, druga kwestia testy i trzecia kwestia te poszczególne profesje. No tylko ja bym chciał, żeby to wybrzmiało na początku, bo to jest jakby clue tematu. To my decydujemy, co w tym podcaście się pojawi, a czego nie będzie. Ustalamy z gościem wszystkie kwestie i tak jak wspomniałem, ta pełna swoboda i ten profesjonalizm, który się łączy, pozwala nam na to, że robimy to w taki, a nie inny sposób. Sukces tego podcastu polega na tym, że mówimy od ogółu do szczegółu na tematy, które interesują obecnych albo potencjalnych klientów, którzy chcą wiedzieć, jak ten marketing w internecie działa. Zaczęliśmy zapraszać kolejnych gości, sami goście też zaczęli się do nas zgłaszać z pytaniem, czy mogliby wziąć w tym projekcie udział i tak kolejny sezon już lecimy z tym. Podsumowując w takim razie, kiedy z czatu GPT warto korzystać, a kiedy jednak tak z dużym dystansem do tego podchodzić? Ja bym jeszcze dodał, czy powinniśmy się go bać, czy się z nim zaprzyjaźnić. Nawet kiedy pojawiliśmy się sami w podcaście, to znaczy Natalia w roli gospodarza, ja w roli eksperta, a potem zaczęli pojawiać się goście, to też pomyśleliśmy, że to jest dobry moment na to, żeby zacząć rozwijać rozmowy i zapraszać kolejnych specjalistów, którzy też nie byli przypadkowi, bo do każdego tematu dobieraliśmy specjalistę, który może nam pomóc, a nie odwrotnie. Nie szukaliśmy najpierw specjalisty, a później dobieraliśmy tematu, tylko każdy temat mieliśmy przemyślany i szukaliśmy odpowiedniej osoby, która może nas wspomóc. Bardzo mnie zdziwiło to, że z czasem jak zaczęli się pojawiać goście u nas w studiu, to pojawiały się też pytania, jak dużo trzeba im zapłacić, żeby oni w ogóle do nas do studia do Chorzowa przyjechali, a tak naprawdę nie trzeba płacić nic, bo jak spotykają się pasjonaci, ci, którzy chcą porozmawiać, podzielić się swoją wiedzą, to przyjeżdżają, znajdują czas nawet w weekend i rozmawiamy po prostu.